Hej, z tej strony witam was za to Nation 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Polish Retail World Series. W porządku, pora w takim razie na świat Ży, świat ostateczny. Niestety nie jest on razem z innymi światami uwzględniony w jednej składance. Zamiast tego mamy ode mną grę do pobrania. Pozwolę sobie udać się do hubu i przełączyć sobie postać na Luigiego, ponieważ po graniu tego świata obiema postaciami to Luigi jest moim zdaniem lepszy. Zresztą poprzednie światy przeszliśmy jako Mario, więc niech Luigi ma swoje 5 minut, co? No, świat ten na początku wygląda tak w sumie łagodnie. No, niby ostateczny świat, a to tak orientalne klimaty, przyjemne. Natomiast mamy aż 15 poziomów do przejścia, więc wiadomo, później będzie na pewno mroczniej, brutalniej. Niestety to nie jest ostatni raz, gdy uświadczymy kolczaste bile. Jeszcze się pojawią w paru etapach. Mamy checkpoint. Miło bardzo, że Luigi ma swoje własne teksty po wzięciu checkpointa, a nie, że gada dokładnie to samo co Mario. Co? Nie, pozwolę sobie zejść po te monety, co? Super. Muzyka w tym momencie robi się taka rockowa, fajnie to brzmi. Tu trzeba poczekać chwilę. Okej. Teraz już możemy let a whip zrobić. Wszystko wyżnąć. Tyle jeśli chodzi o pierwszy poziom. Jeszcze 14 i możemy się spodziewać, że pewnie będą nieco trudniejsze niż ten tutaj. Ale dobra. Udajemy się pod wodę. Muzyka bodajże Mega Man 11 Acid Man, tylko remix w stylu Mega Mana X. No w sumie jak pierwszy raz usłyszałem tę melodię, to myślałem przez chwilę, że być może to z Mega Mana X, ale sobie przypomniałem, że nie było tam takiego utworu w sumie. No dalej Mega Man. Mamy niestety poziom, gdzie wszystko nas zabija od razu, bez wyjątku. Ryby, kupy, czy oto diski. Pozbawi nas życia. Tutaj tu lepiej płyniemy szybko. No, Fireflower jest tu na wagę złota, bo możemy pozbyć się większości wrogów. Więc dobrze jest już od początku poziomu mieć chociaż tego Super Mario czy Super Luigiego. Ale jak nie, no to tutaj mamy już drugi power up, więc w porządku. Czasu mamy bardzo dużo na ten etap, więc polecam się nie śpieszyć, naprawdę. Jeżeli czujemy, że nie przejdziemy w tym momencie, bo nasza ryba zablokowała drogę, no to lepiej poczekać niż na siłę się pchać. Okej. Tutaj szybko przejdziemy, zanim no to disk zatoczy kółeczko. Czy raczej parę kółeczek. Niebieskie kupy ze świata X po prostu nie spadają z krawędzi, ale dalej nas zabiją. Od razu jak nas dotkną. Dobra. Super, teraz uwaga, jeszcze nie tego. Podoba mi się, że w ogóle pod wodą mają skrzydła. Tak śmiesznie to wygląda. Oje. Dobra, pójdźmy tu na chwilę, zbierać trochę monet. Swoją drogą, czy nie jest to rasizm, że jak masz inny kolor skorupy, to jesteś lepszy albo gorszy?
Nasza zielony czy czerwony kupa, czy właśnie fioletowy czy niebieski. Nie mogę zgłosić Nintendo. Tak czy inaczej mamy ostrzeżenie o blooperach i rzeczywiście są. Nie są aż tak złe w tym poziomie, szczerze mówiąc, ponieważ no, praktycznie mamy gwarantowane, że będziemy mieli tutaj Fire Flowera. Więc możemy po prostu te bloopery zabić. One są też po prostu w paru miejscach. Jak już je zabijemy, to mamy spokój z nimi, a nie jak chipy, które cały czas się będą pojawiać, prawda? A tutaj ten blooper łatwiutko dla nas, od razu na górze. No, niedaleko jest one up, ale zanim się do niego udamy, to chciałbym właśnie zabić tutaj bloopera. O, żeby nam nie przeszkadzał, co? Dobra. No teraz tylko pozbyć się ryb, tak żeby one też nie przeszkadzały. Okej. Teraz było miło bardzo. Chyba został jeszcze jeden blooper. Tak, widzę go. Dobra. W takim Z5 bloopery były gorsze, bo tam mogliśmy nie mieć Fire Flowera. W konsekwencji musieliśmy uciekać przed takim blooperem po całej planszy. Tu jako, że praktycznie musimy mieć tego Fire Flowera i tak, no to bloopery są obojętne dla nas. Jak to jest w tego typu poziomach, możemy jeszcze się udać na lewo. Myślę, że warto to zrobić. Mamy tu tylko 2 rotodiski, więc w sumie żaden kłopot. A mamy one-up do zgarnięcia i dużo monet. Przydadzą się nam. Oczywiście muzyka z Metroid. Często jest właśnie po podwodnych sekcjach, jak wyjdziemy na ląd. Chociaż tutaj pogoda jest jeszcze taka przyjemna. Okej. Tyle jeśli chodzi o drugi poziom. W sumie łatwiejszy niż Z5 na szczęście, ale będą oczywiście trudne też etapy. No i tutaj właśnie jest jeden z tych trudniejszych poziomów na pewno w świecie. Jej. To nad nami to jest na pewno dobry zwiastun. Mamy mało czasu, nie tylko jeśli chodzi o sam poziom, pod względem, że kolce na nas spadają, także pod względem czasu, który mamy na etap. Także no niestety musimy się pośpieszyć. Nie możemy za długo przestojów robić. Okej. Z tego co wiem, te biblasty nie powinny strzelać, jak jesteśmy blisko, ale i tak to robią. Tutaj przynajmniej muzyka się robi fajna. Udało się. Alright. To chyba sobie poczekamy, co? Nie wstawać, okej. Okej, wracamy. No już dzwoni gong. Ała. Dobra, ucieczka tutaj.
Dobra, byle stąd uciec. Zostało mi 11 jednostek czasu Mario Forever. Zatrzymałem się w sumie tylko raz, bez czynienia żadnych postępów od początku poziomu. Więc, jak widać, mamy bardzo mało tego czasu, niestety. Jakbym jeszcze raz się zatrzymał, bez czynienia postępu, to już myślę, że bym w tym momencie już nie zdążył po prostu. Oczywiście jak zatrzymał checkpointa, to już nie masz takiego problemu, prawda? Taka agresywna muzyka na sam początek. Etap pionowy. O mój Boże. Jezu. Co to było? Nie wiem. No zabijmy może tego zielonego kupę, co? Dobra. Nabijmy sobie trochę monet na pewno. No to chyba poczekamy. Dzięki za pomoc. Doceniam. No niestety mamy w tym poziomie Fire Piranha Planty. Może się okazać zresztą, że gdzieś wysoko z góry zaczną strzelać i nas trafią. O Boże. Dobra. O, jak widać, kule ognia już we mnie lecą. Po uaktywnieniu jakieś tam Fire Piranha Planty. Trochę przykro, ale tak to jest po prostu zrobione. Okay. O Jezu. No tutaj, mimo że jest pionowy poziom, to Mario ma nieco łatwiej w tym momencie akurat. Ten moment straszny dla Luigi'ego, zwracam. Dobra, jestem. Okay. Dobra, tym razem nie spaść, super. O! Bardzo miło. Jak nie mamy Firefly'a, możemy zrzucić tutaj kupę i jego skorupą pokonać te gumby. Przepraszam na chwilę. Dobra, jestem. W tym momencie robi się nieco prościej. Może nie na zasadzie, że poziom jest łatwy, ale mamy one-upa do zgarnięcia. W miarę blisko. Jak widać, mamy takie lakitu, które będą rzucać w ogóle bilami w ten sposób właśnie. Okej, chyba wracam na dół po power-upy. Okej. A gdzie jest ten one-up? Jest on tutaj. O! Super. Jest on tam zawsze, jakby co. Możemy też nazbierać sporo monet po drodze. Pewnie by się dało nabić one-upa też z gwiazdki, jakbyśmy byli w stanie zabić wszystkie te lakitu, ale trudne dość by to było w sumie. Dobra. Udało się w każdym razie. No, zdecydowanie dobrze jest dojść do tego checkpointa i już przynajmniej wtedy mamy trochę spokoju, co? To pora na zamek. Mamy Shadow Bro, tak je lubię nazywać, mi przypominają z Mega Mana 3 bossa Shadow Man, które rzucają shurikenami tam, gdzie się obecnie znajdujemy. Myślę, że są lepsze niż Hammer Bro, ale też nie aż tak fajne.
W sumie Hammer możemy wybić od dołu bez większych problemów. Z kolei właśnie te Shadow by nas mogło przy tym trafić. To też nie aż tak fajnie, prawda? Mamy też skiwery, jak widać. Nie zabijają nas one natychmiast, ale wciąż nas zranią, jeżeli na nas spadną. Uwaga też na ninja, przynajmniej w 60 klatkach na sekundę czasami się gliczują. I mogą nas zranić, na nie skoczymy. No w momencie, w którym one wysoko skaczą, to jest właśnie ten znak, że mogą nas przy tym zranić. Okej. No, na razie te Shadow było nie za mądre, więc spoko. No, kolejny, co nic nie zrobił. Oła. Okej. Zakładam, że byle do checkpointa, co? Jest! Po checkpoincie będziemy mieli one-upa do zgarnięcia na szczęście. Nie dałem mowy, bo musimy jeszcze do niego dojść, ale istnieje. O, rzucił tym shurikenem w nas. Dobra, poczekajmy chwilę. Ten już się szykował. I tutaj mamy one-upa, super. O, jak widać, możemy w ten sposób przeskoczyć tam. Zbierajmy trochę monet na pewno. O Jezu, co ja robię? A możemy tak stanąć między tymi skewerami, próbowałem kiedyś. Aj. No to zaraz wracam. Okej. I tu jest chyba najtrudniejszy skok w całym poziomie. Tak mniej więcej jak do góry będzie się to podnosiło. O! Wyszło. Ale jest to bardzo trudne. Możemy też z wody, jako Luigi przynajmniej wskoczyć. Tam od dołu. Ale też nie jest to łatwe. No. I tu w sumie wystarczy poczekać. Dobra. O! Bardzo ładnie wyszło, super. No to nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do mety i zakończyć poziom. Kto by się spodziewał, nie? No tak, nawet jak nie wiemy, że jest 15 etapów, to raczej by za prosto to wyglądało. Że to już koniec. Tak czy inaczej mamy walkę z bossem. Nie są w sumie zły, głównie wystarczy stać po prostu wrogu w ten sposób. Albo będzie bieg na nas, to wystarczy po prostu podskoczyć w miejscu praktycznie. Albo skoczy i rzuci shurikenami. I wtedy wyląduje nieco dalej od ściany, jak widać. Pamiętam, że w starej wersji tego świata był zbagowany strasznie dla mnie i na suficie się blokował. W ogóle nie pobrałem starą wersję, bo myślę, że to jest najnowsza, a się okazało, że w filmie Crystal właśnie ta nie jest jeszcze najnowsza, ale już zaktualizował link, więc w porządku. I tyle jeśli chodzi o pierwszą część świata Ży, co? Dziękuję, Luigi, za ratowanie mnie! Bowser uwiedził jeszcze naszych swoim zamku na tych mrocznych ziemiach. Proszę, uratuj, jesteś naszą jedyną nadzieją. No dobrze. W sumie jeszcze Mario jest przecież, nie?
Nie, z jedyną nadzieją chyba Luigi. Swoją drogą, w tym momencie mamy też checkpoint w tym świecie, co oznacza, że jeżeli wyjdziemy z gry i do niej wrócimy, to możemy zacząć od poziomu 6, czyli od tego miejsca, zamiast przechodzić cały świat od nowa. Bardzo fajny patent. Dobrze, w takim razie. Idziemy. No tutaj mamy mroczną krainę pełną duchów. Niestety Fireflower praktycznie nie przyda się nam tutaj, bo nie jesteśmy w stanie nic zranić. No wciąż jest to dodatkowe trafienie, prawda? Tego nie można zaprzeczyć chyba. Uwaga, bo jeżeli Drybonsa ogłuszymy na chwilę, to kolejny Drybons się od niego odbije, zamiast przejść przez niego, co może mylić w sumie, jak nie wiemy o tym. Okej. Możemy się co prawda odbijać od Bullet Billy, ale nie jest to coś, co bym polecał cały czas robić, bo musimy się idealnie ustawić, żeby gra nam policzyła, że bile są odwrócone, bo to tak działa jak duchy. Tylko nie jest to tak jasne, kiedy możemy właśnie skoczyć na takiego billa bez otrzymania obrażeń, a kiedy będzie skucha. No to jest chyba najtrudniejszy fragment tego poziomu. Musimy w ten sposób wywabić duszka, nie jest to łatwe na pewno. O Jezu, jaki wall jump. Okej. Tutaj jest power up jakby co. Dobra. Tutaj czekamy aż Spiny sobie przejdzie. Nie wiem czemu w niego wlazłem. Nie było potrzebne. Dobra. O Jezu. Nienawidzę tych przeciwników. W sensie chodzi mi o te kościowe duchy. Duchy roślinki. Bardzo ciężko jest przewidzieć czasami, jak polecą te kości. Okej. Udało się. W sumie jest to dość trudny poziom, szczególnie po zamku. Tak od razu po zamku taki trudny etap. Więc miło było to przejść w tym momencie. Dobra. Dobra, tak czy inaczej lecimy dalej. Mamy czołgi, znowu niestety z duchami. Plus jest taki, że mamy za to tu do zgarnięcia one-upa. Może nie darmowego, ale istnieje. Tu warto zwrócić uwagę na te dziwne szczeliny w czołgach. Jak widać, tam będą spadać twąpy. Nie za bardzo jesteśmy w stanie raczej wiedzieć to za pierwszym razem. Ale jak już wiemy, że tam będą te twąpy, to trochę ułatwia sprawę. Dobra. O, i tutaj jest właśnie one-up. Bardzo miło. No niestety tak jak na poprzednim poziomie Fireflower nie za bardzo nam się tu przyda. Mamy niestety kościane bro, które się będą odradzać co jakiś czas. Właśnie. No może się stąd wybierzemy już. Okej. Uwaga na górę, to jest pułapka, musimy iść dołem.
Na górze, jak widać, są kolce. No, warto pokonać tego bossa na chwilę. Raz liczyć na to, że nie rzuci za bardzo kośćmi. Na szczęście tego nie zrobił. Między tymi szczelinami tam nie było żadnego, z tego co pamiętam, power-up ani nic. Nie ma tam po prostu nic. Dziwne. Na ogół to tego typu miejsca są ulubione dla twórców, żeby tam coś dać, ale jednak nie. Już nie zdobędziemy i tak. Power-upa tutaj. Teraz tylko, żeby z niej wyszedł. Na szczęście Bill nas nie zrani już w tym momencie, bo mamy ife'sy po przejściu poziomu. Okej. No to w takim razie pora na podziemia. No, 15 etapów to zakładam, że musi się trafić jakiś podziemny poziom. Te biczkupy po prostu nas gonią, jak widać. No, mamy takie zgliczowane rotodiski, które co jakiś czas zmieniają pozycję, jak widać. Chyba mają być po prostu RNG. Że na zasadzie, że nie ma już żadnego schematu związanego z nimi. Po prostu liczymy na to, że nie zmienią pozycji w momencie, w którym my akurat będziemy w jakimś miejscu. Okej. Lepiej byłoby zabić tego wroga, okej. O Jezu. Było blisko. Chyba teraz nie ma co skakać. Aha, no właśnie o tym mówiłem, prawda? No, nie jestem fanem tych rotodisków. Według mnie powinny mieć jakiś schemat, zaraz wracam. Okej. Dobra. Bardzo miło. O, jest prawie wlazł w ten sposób w przeciwnika, dobra. Dobra. Pozbierajmy trochę na pewno. Plus jest taki tych brosokup, że tylko w jedną stronę mogą atakować, jak widać. Czyli jesteśmy w stanie mniej więcej z jednej strony je zabić. Okej. O mój Boże, co ja zrobiłem? A! Fajny błąd swoją drogą też mamy, zaraz wracam. Dobra. Tym razem nie spać w taki głupkowaty sposób. Dobra. Dobra. Tym razem nie spać w taki głupkowaty sposób, co? Spoko. Dobra, już w tym momencie w sumie tylko
tylko nie umrzeć od tego Spajniego. I tyle. O, często się zacina po przejściu tego poziomu muzyka i tak w nieskończoność się zapętla i gra nie chce przejść dalej. O dziwo teraz się tak nie stało, jakby jednak się tak wam stało, nie wiem czy to jest w 60 klatkach czy nie, to klikacie na górnym ekranie po prostu Options i wtedy z jakiegoś powodu muzyka już przejdzie dalej. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak po prostu działa. Dobra, poziom 9. Jaka smutna muzyka. Też jestem smutny, jak istniał Shadow Bro. Okej. Te Fire Nipple planty strzelają tak za nami, jak widać. Polecam nie brać checkpointa, ponieważ bardzo ten poziom polega na power-upach, a więcej będziemy mieli, jak zaczniemy od początku, zamiast tak od checkpointa. No. Tutaj uwaga, bo są bloki. Możemy się zdziwić lekko, jak chcemy tu wyskoczyć, a tu nagle coś takiego. Okej. Już się kończy czas, oczywiście. Jakby co nade mną jest power up. Ale nie ma po co go brać, bo i tak mam już. Dobra, chyba jeszcze zdążymy pozbierać monety, co? Ojej, udało się. No tutaj też nie mamy za dużo czasu. 25 jednostek czasu mają forever, chociaż też nie speedrunowałem tego jakoś strasznie. W wielu miejscach się zatrzymałem na chwilę. Okej. Poziom 10. No tak, uwielbiam muzykę z Ninja Gaiden. Mamy kupy, które polecą tak mniej więcej z ranami. Fajny błąd, że oberwałem, skacząc na gumbę. No musimy po prostu mniej więcej pamiętać, gdzie ostatnio byliśmy, żeby taki kupa w nas nie leciał. No i mamy też bile strzelające trzykrotnie. Lepiej sobie zapamiętajmy je, bo będą jeszcze parę razy w tym świecie. Możemy najpierw tego jednego gumbę dać, żeby tamte gumba ognisty odbił się i spadł do lawy. Dobra. No czasami te kupy mogą daleko polecieć za nami, tu też trzeba mieć to na uwadze. Żebyśmy się nie zdziwili, że nagle wylatuje znikąd kupa. Zawsze pójdzie ten broz na prawo. Niestety obywałem.
Chyba poczekajmy na platformę, co? No, kończy się już czas, co? O, jak widać było, jeżeli uaktywniliśmy wcześniej kupę, to może się okazać, że zginiemy w lawie, że wpadniemy w ten sposób właśnie na nas, wpadnie ten kupa. Okej. No Luigi ma niestety trochę gorzej z wciskaniem się w te szpary niż Mario. Nie jest to niemożliwe nim się wcisnąć, ale trochę bardziej zjeżdża jeszcze na bok przy próbie przedostania się właśnie do szpary niż Mario. Niestety. Swoją drogą w tym momencie dostajemy też drugi i ostatni checkpoint jakby co. I możemy sobie zacząć również świat od etapu 11. Chyba to musi być w nowej wersji. Bodajże nie było tak w starej wersji, ja nie pamiętam. Teraz przygotujmy się. Nie ma łaski, od razu praktycznie zaczynamy poziom. Muzyka bodajże Mega Man 5 Gyro Man, nie brzmi tak? No też nie wiedziałem, że to jest Gyro Man, ponieważ nie jest to ta wersja NES-owa, tylko z Mega Man Complete Works. No będąc szczerym, gdybym nie wiedział, nie popatrzył właśnie na internetu, w życiu się nie domyślił, że to jest Gyro Man. Dobrze, zakładam, nie każdy remix musi brzmieć podobnie do oryginału. No jak widać, autoscroller. Niestety dość szybki. Nie mamy tu też za bardzo miejsca na błędy. Nie możemy sobie poczekać chwilę, bo inaczej po prostu zginiemy. O, polecam tutaj być tak na środkowej chmurce raczej, nie być tak na samej górze. Ponieważ może się okazać akurat, że nie będziemy widzieć Luigiego jak skaczemy, czy Mario jak skaczemy. No to znacznie ułatwi przygodę. W tym poziomie też wyjątkowo dostajemy Hammer Suit. Miałem pecha, bo się odbiłem, zaraz wracam. Dobra. Tu mi jest uwaga, praktycznie od razu musimy iść na te Bilblastery. Jeżeli tego nie zrobimy, to już praktycznie dupa. Okej. I teraz przygotujmy się na ten jeden wysoki skok, okej. Udało się, super. No nie jest to łatwy poziom, szczerze mówiąc. Szczególnie jak pierwszy raz gramy i tak od razu się zaczyna ten autoscroll, no to może być ciężko, wiadomo. Tutaj taka trochę zmiana klimatu, bym powiedział. Taki zwyczajny poziom w sumie. Byśmy się raczej spodziewali, nie, w pierwszej części, w tych pierwszych 5 poziomach, a nie prawie pod koniec. Znaczy inaczej mamy, jak widać, dużo buraczków. To taki świat EU, wersja mini. Dobra. O, szybko zabijmy tych bossów. Czemu nie? No tutaj musimy otworzyć sobie drogę. Tu jeszcze nie jest źle, ale będzie pewien moment w poziomie, gdzie to będzie bardzo trudne. No to jeszcze zobaczymy.
To oczywiście uwaga, bo buraczani bracia. Tu bodajże będzie Louis, który wolałbym zostawić na później, bo może zniknąć z tego co wiem, jak sobie wydropimy i nie weźmiemy. I pójdziemy dalej. Nie wiem czemu akurat tak się robi, ale tak po prostu jest. No i tutaj musimy zwabić teraz kolejnego Beetroot Billa. Super. Ło, w końcu wypadł pod mapę. Okej. O, dobra. Tu jest niestety przykry moment. No, w teorii mamy po prostu sobie otworzyć drogę używając tego Billa, ale się może okazać, że on po prostu nam nie otworzy drogi. Dobra, zrobił to, super. Czasami nie otwiera po prostu. Uderza w te bloki, ale ich nie niszczy. Dlatego wziąłem właśnie Luigiego, ponieważ jeżeli się tak stanie, możemy jako Luigi wyskoczyć ponad ekran i przejść. Jednak nie było takiej potrzeby, więc bardzo miło. No już możemy zobaczyć zamek. Tak blisko, a tak daleko. Będziemy musieli jeszcze się uporać z paroma rzeczami. Muzyka Sonic Heroes Final Fortress. Na szczęście w tym poziomie, tak jak w 7, też mamy one-upy. I też nie jest na zasadzie darmowy, ale próbujemy zdobyć, co? Nienawidzę tych przeciwników, te roślinki znaczy się. Bo po prostu są takie szybkie, że nie jesteśmy w stanie prawie zareagować, zanim zaczną strzelać. I tu mamy one-up. Najważniejsze jest zawsze do niego dojść, co? Po billach możemy skakać, aczkolwiek czasami się może okazać, że akurat jak wpadniemy w przerwę między billami, to oberwiemy. Rzadko się to zdarza, ale niestety jest taka szansa. Na szczęście te roślinki nie wychodzą, jak jesteśmy blisko. Jest. Aha. Niestety też czołgi są tak szybkie, że jakaś siła nas ciągnie strasznie w prawo. I może się okazać, że ciężko po prostu zdobyć power up na przykład, bo nas pcha w jedną stronę. To zaraz wracam. Zabijamy tu. I szybko strzelamy. O, super. Tu uwaga. Tu od razu też. W prawym bloku jest power up jakby co. Nie jest on łatwy do zdobycia, ale istnieje. Okej. Jeszcze się udało taśmę zdobyć, jej! Nie jest to najłatwiejszy etap historii, ale nie jest też aż tak zły, bym powiedział, szczerze mówiąc. Myślę, że istnieją gorsze, na przykład ten, który będzie przed nami teraz. Dobrze, w takim razie gramy. Mury zamkowe, wiadomo. Muszą być. Rzecz jasna. Mamy ostrzeżenie, że w tym momencie lecą bullet bille, lecą one zawsze z prawej strony ekranu. W momencie, w którym już przeleci przez ekran, to się pojawi kolejny i tak w kółko. To jest chyba najtrudniejsza właśnie część tego poziomu. Bo
Nie możemy też za bardzo stwierdzić, na jakiej wysokości się połączenie pojawi i pokaże taki Bill. Jest to w sumie loteria trochę. Przyda się na pewno trochę szczęścia. No. Od tych dry bonesów możemy się odbijać. Nic im nie zrobimy, ale są w sumie dość przydatne dla nas. Jest to w sumie dobrze, że nie pokonujemy ich jak kupy. W tym bloku nie ma nic, jakby co, tylko monetka. Czyli coś jest, ale nie jest to raczej warte umierania za to. Mamy checkpoint. Tylko teraz etap się robi dużo trudniejszy. Lepiej być chyba mały tak naprawdę tutaj. Uważamy, bo od razu praktycznie... Właśnie. Uważamy, bo praktycznie od razu te bile zaczną strzelać. No i tutaj jest właśnie problem. Jak będziemy mieli power upa, ciężko będzie się wszczęść tutaj. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale na pewno bardzo trudne, więc wolę jednak nie brać power upa tutaj. O, dobra. Okej. Polecam poczekać, aż będzie leciał zwykły Bill. I przeskoczyć w ten sposób. O. Odbijemy się od razu i zabijemy bossa kolejnego. Niestety jeszcze jeden moment, gdzie musimy przeskoczyć. Okej. Czekamy na power up, dobra. No niech szczerze on spadnie w przepaść, Boże. Dobra. Chyba spadł tamten też, nie? Okej. Zaraz wracam. Udało się. Super. No nie jest to łatwy poziom ani słowa. Naprawdę jest trudny, szczególnie od checkpointa. No wszystko ze względu na to, że wylatują te bile z prawej strony ekranu. Resztę rzeczy możemy się nauczyć, ale jak akurat w pechowym momencie Bill na nas wyleci, no to kiepsko. Tak czy inaczej, dobra, w takim razie gramy. Tu mamy posągi Bowsera, które będą strzelać kulami ognia. I mamy też twimpy. Klasyk, musimy wywabić w dobrym momencie twąpy. Warto mieć na uwadze, że jeden twąb jest wyżej od drugiego, czyli uważamy, żeby nie dać się nabrać, że o, jeszcze chwilę mamy czasu, a tu nagle twąb na nas spada, bo patrzyliśmy na złego twąpa.
Okej. Tu jest bodajże power up. Jeśli łaska, wolałbym go zdobyć bez używania tej trampoliny. Ale dobra, chyba musimy jednak. Jasne, że Brock, kto inny. Tak mniej więcej jak znajdujemy się... Jak się Twim znajduje po prawej stronie, tak wtedy powinniśmy sprowokować go. Przejść. O właśnie. Na pewno da się tu nie oberwać, ale w sumie zawsze tu przebiegam. I mamy ciekawy koncept. Najpierw zagramy w jeden z pierwszych 4 światów. Dostałem ci, no może być jeszcze O, Eł i Ły. No generalnie zawsze jest to zamek, tak w oparciu o właśnie świat, który dostaliśmy. Więc to nie będzie na zasadzie kopiuj wklej, tylko jakiś motyw właśnie pewnego świata. Okej. Chyba poczekamy tu chwilę. Dobra. Tu są 2 autodiski, co? Okej. Sekcja ze świata Chi to jest takie w sumie po prostu wyzwanie platformowe. Unikanie autodisków. Zaraz wracam. Dobra. Tutaj powoli. Oj, 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 jeszcze strzelił. Dobra, tyle jeśli chodzi o tę sekcję. To jest w sumie bym powiedział średniej trudności sekcja. Generalnie wydaje mi się, że najtrudniejsza jest sekcja ze świata EU. Bo tam mamy P-switch i musimy szybko przebiec, a niestety nie jest to takie łatwe. Szczególnie, że tam są też autodiski, co jak źle się ustawią dla nas, jak wybierzemy przebiegnięcie ze switchem, to po prostu może się okazać, że nic nie możemy zrobić. O, dobra. Sekcja ze świata O też w sumie nie jest za przyjemna. Taka bardzo długa sekcja podwodna. Mimo że O jest niby pierwszym światem, to szczerze mówiąc nie jest aż tak łatwe. No i sekcja ze świata Ły to w sumie po prostu początek Ły 4, tylko po prostu z dodanymi wrogami. Więc albo to jest najłatwiejsze, bym powiedział, albo właśnie Ci. A wiadomo, każdy ma też subiektywne odczucia. Na szczęście to tylko odejmuje czas, z tego co widzę. Nie mamy go jakoś strasznie dużo, ale też chyba nie na zasadzie, żebyśmy musieli na siłę unikać tego. Okej.
No, polecam tutaj poczekać, aż ten Goomba sobie spadnie, bo ten Goomba, jak na niego skoczymy, to odbijamy się od niego i wtedy łatwo od niego oberwać, jak... O, jak widać, jak na nim wylądujemy wtedy. Dobra, oberwaliśmy, ale to nieważne. No i niestety mamy kolejne 4 światy. Zie. O dziwo, nie jest to chyba najtrudniejsze. Z tego co pamiętam, sie i nie są dużo gorsze. To nie oznacza, że będzie łatwo, prawda? Ale chyba nie będzie aż tak źle jak w zie 6. Zresztą zobaczymy. Okej, tu bodajże biegniemy. Ła. Na szczęście to oznacza te różowe, że po prostu poruszają się wtedy, kiedy my, a nie na zasadzie, że nas one-shotują. Od tego są fioletowe, nie różowe. Aha. W sumie chyba czekamy po prostu. O Jezu. Lepiej poczekajmy, aż ten Goomba spadnie, co? No tu już jest fioletowy, to może być gorzej. Ta, zaraz wracam. Okej. Udało się. Super. No jak widać, nie jest to aż tak zła sekcja, szczerze mówiąc. Mimo że świat Zi był naprawdę trudny, to ta sekcja jest naprawdę łatwiejszą wersją Zi 6. Także bardzo miło. Zdecydowanie najgorsza jest sekcja ze świata Si. Musimy na lodowej gąsienicy przejść poziom. I strasznie się ślizgamy na tym i ta lodowa gąsienica jest super szybka. Jeżeli zwolnimy chociaż na chwilę, to już jesteśmy praktycznie martwi. Później bym powiedział świat Ni, bo mamy sekcję ze świata Ni 8. Tylko drugą stronę, czyli zamiast w dół uciekać, przed lawą uciekamy do góry. No i to, co ja miałem, to w sumie drugi poziom trudności, bym powiedział. Najłatwiejszy zdecydowanie świat uzamknięte. Tam praktycznie mamy po prostu roślinki. Jeżeli nam się szczególnie udało Fireflowera przynieść, to jest dużo łatwiej. Tak czy inaczej, nie zdążyłem jeszcze pochwalić tej podłogi 3D. I trochę za bardzo raszuję tutaj, ale mam żyć tyle, że już raczej spokojnie. Jak już przejdziemy tę sekcję, to praktycznie z górki. Okej. Uwaga też na Bowsery, jeżeli się przyzwyczailiśmy do tych pierwszej sekcji całego etapu, że strzelają kulami ognia, też strzelają laserami, więc nie dać się zmylić.
Okej. O, nice. Generalnie też jeśli chodzi o te sekcje miniaturowe, co losujemy, jeżeli nawet stracimy wszystkie życia na tego typu sekcji, to i tak... Boże. To i tak po kontynuacji będziemy zaczynać znowu od takiej sekcji. Z jednej strony to dobrze, bo nie musimy powtarzać całego zamku, z drugiej jednak strony... Jeżeli nam ta sekcja nie pasuje, no to niestety nie mamy za bardzo co z tym zrobić. Już zostajemy z tym, co mamy. Dobra. W tym momencie to już... Przechodzimy przez te drzwi. W tym momencie jesteśmy ustawieni, ponieważ będziemy mieli zawsze... One-upa. Także nie poznaję nic, tylko jak zmierzyć się z Bowserem. No proszę, w końcu tu dotarłeś. Szczerze mówiąc, wiedziałem, że zrobisz wszystko, by ratować ty biednych tołtów. Jednakże są teraz moimi poddanymi, częścią mojego królestwa i nie mogę im tak po prostu pozwolić odejść. Odbudowanie mojej dawnej chwały kosztowało mnie zbyt wiele, by to teraz zmarnować. Pozwolę sobie na chwilę zapauzować po wszystkich, nie cię obsiąc. Ale jeśli chcesz ich uratować, nie mam nic przeciwko, aby dać ci szansę. Jeżeli mnie pokonasz, pozwolę ci z nimi odejść. Jeżeli wygram, zostaną ze mną na zawsze. I co więcej, również zostaniesz moim sługą. Więc czy dalej jesteś gotów podjąć wyzwanie? Jeśli tak, to nie rozpocznie się nasz taniec. No bo dość szybko się to przewija. No i mamy walkę z Bowserem. Dość ciekawą. Jak Bowser nas goni, polecam po prostu stać na krawędzi, wtedy nie jest w stanie z jakiegoś powodu nas złapać. Nie wiem czemu, ale po prostu no nie jest. Gdy rzuca młotkami, to w sumie czas, żeby mu zadać bardzo dużo obrażeń, bo wtedy możemy co chwila tak na niego skakać. Jak rzuca buraczkami, to w sumie po prostu rzucamy przy nim. Niestety, jeżeli zginiemy, to musimy całą cutscenkę obejrzeć od nowa. Nie ma opcji pominięcia cutscenki. I to w sumie tyle. W tym momencie on powtarza te same ataki. Zawsze powtarza to samo. Nie robi, że czasami użyje tego, czasami tego. Tylko widać mniej więcej tak samo. Do tej walki polecam Fire Mario, Fire Luigi albo Beetroot Luigi. Jak używałem w sumie Lui, to za wysoko skakałem moim zdaniem. Ciężej mi było na nim wylądować, jak rzucał młotkami. Skakał. Możemy go zranić w sumie, jak tak biega, ale ja nie lubię tego robić, bo bardzo ciężko na nim wylądować bez oberwania. Zresztą przy młotkach i tak głównie zadajemy mu obrażenia. Okej. Masz cela jak baba z wesela, sorry. Okej, no wiadomo, nie będzie to jeszcze koniec. O, rozumiem, że to jest moment, w którym powinienem umrzeć, tak? Cóż, wiesz, że jestem typem, który się tak łatwo nie poddaje. Jeżeli naprawdę myślisz, że możesz mnie pokonać, to spotkaj się ze mną na szczycie mojego zamku. Będę czekał. No została jeszcze jedna walka z Bowserem. Na szczęście tutaj też będziemy mieli do zdobycia one-upa. No i wszystkie power-upy jakie chcemy. Tu polecam Luigi w sumie. Wygląda w sumie jak w Super Mario World 2 Yoshi's Island, prawda? Podoba mi się, że jest plaster na nosie, co oznacza, że Bowser na prędce sklecił ten pojazd. A weapon to surpass Metal Gear. Jeżeli uderzy lewą pięścią z naszej strony, to będą to młotki. Jeżeli uderzy prawą pięścią z naszej strony, to będą to buraki. Ała.
Musimy wylądować tak idealnie na nosie. No możemy użyć buraków, co prawda, żeby go zranić, ale ja w sumie preferuję po prostu mieć to Louis. Szczerze mówiąc, atak z buraczkami jest najtrudniejszy. I uwaga też, bo jak Bowser w ten sposób uderza pięścią, to może nas to instakilować, jeżeli będziemy pod tymi pięściami. O, jeszcze ma taki atak, jak widać. Czasami jest łatwy, czasami trudny, zależy po prostu gdzie te kule ognia polecą, tak naprawdę. Jak miotacz ognia może w którąś stronę iść, wtedy to po prostu skaczemy i mamy łatwego hita dla nas. W sumie tyle, jeśli chodzi o tę walkę. Niestety oberwałem parę razy w głupi sposób. Więc może być teraz ciężko, no ale to mamy nieskończoność prób, co? Chcemy, żeby Bowser użyło tego ataku. Łatwo go możemy zranić. No. No on może czasami powtarzać ten sam atak nieskończoność. O, na przykład teraz 3 razy z rzędu miotacz ognia. No Jezu. Przy buraczkach często możemy tak stanąć, chociaż nie zawsze niestety. Czasami się zdarza, że mogą pechowo na nas polecieć. Jezu. Jakby tak jeszcze raz użył tego ataku. O. No udało się za pierwszym razem, no kurde. Super. Dobrze, że nas nie zabija spadający Bowser. I to już jest definitywny koniec. Świat Ży ukończony. Muzyka z Mega Man 7 z zakończenia. Mario Forever Polish Letter Waltz. I to właśnie było Mario Forever Polish Letter Waltz. Bardzo ciekawa gra. Na pewno też bardzo trudna, szczerze mówiąc. No taki jedyny faktycznie łatwy świat, bym powiedział, to O. Od ci już się robi coraz też trudniej na pewno. Ani słowa. No, świat Ży też na pewno bardzo trudny, na pewno bardzo długi, a czy trudniejszy niż świat Ży? Wydaje mi się, że etapy takie pojedyncze w świecie Ży były trudniejsze, natomiast sam świat Ży jest dużo dłuższy. Jest dużo tam łatwiej też w końcu stracić te wszystkie życia, ale udało się bez kontynuacji, bez game overa, bardzo się cieszę. Luigi, 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 Luigi. Luigi, 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 Luigi. Koniec. A gdzie Mario? Myślałem, że Mario będzie na nas czekał z księżniczką Peach. A to tak w sumie ani B, ani M, ani kukuryku, ale dobra. Tak czy inaczej. Udało się. No ani słowa. Myślę, że mieliśmy bardzo dobry RNG pod względem etapów w świecie, no w zamku, w Ży-15. No Cie i Zie. To nie są może najłatwiejsze wersje, ale też nie są najtrudniejsze. Myślę, że są do ogarnięcia. Mogłem trafić dużo gorzej, więc w porządku. No i z Bowserem poszło wyśmienicie, ani słowa. Tutaj chyba nie ma bonusowej zawartości z tego co widzę, także wrócimy sobie później do jeszcze polskich światów literowych i tam po prostu
przejdziemy bonusowe światy. Chris mi ostrzegał, że świat frustracji w jego wykonaniu jest arcytrudny, zobaczymy. Tak czy inaczej, no dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Polaku Czaba, Wojta Zadosła, Domagała, Dajpej 22, Nuevi, FIPS, Video, PGS, Madoрешek, PKKPS, Nelson Nix, Szach, Bez Zazu, Pointy, Pyramidor, Crossgame P, Piotr Hariu, YouTube, Michała, XKMX, Taneczny Nazista, Kuprzem, K11, K11, Batek Adem, X-Blaki, Bacze Fire, Player Shifoti, AW6, Szymeczek, jak Mikael jest, Daną Desus, Zapienio, Tomek 83989, Banak 06, Free Boosta, Muś, Mario Forever, to Sushi, Jebaka, Captu, Adam Zisk, Mastercard, Calorifer, Mario Hasia, Fox, Zosia, Jet, Miki Nasie, Zero, Walker 68, Free Polska, i wsie, Banak, Smajka, BWM, Kenzoki, 9. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się! Cześć!